Mamy rok 2024 i oto na wybranych stacjach Eurowag już możemy tankować biopaliwo HVO. Co to jest HVO? Czy trzeba jakoś specjalnie przerabiać pod nie ciężarówkę? I jakie są realne korzyści z jeżdżenia na HVO dla firm, no i dla nas ludzi? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. To jest trochę trudne do wymówienia, ale HVO to jest po angielsku Hydrotreated Vegetable Oil, czyli po polsku uwodorniony olej roślinny, który może być alternatywą dla diesla. HVO to jest rodzaj biopaliwa, który jest produkowany z odnawialnych źródeł, takich jak oleje roślinne, czy też tłuszcze zwierzęce. Co ciekawe, to coraz częściej produkuje się go z odpadów i resztek tłuszczów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z przemysłu spożywczego, takich jak zużyty olej kuchenny, czy też frakcje tłuszczów roślinnych nie nadających się do spożycia. Z tego, co wyczytałam, to proces uwodornienia polega na traktowaniu tych tłuszczów wodorem w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, co usuwa zanieczyszczenia i nasyca cząsteczki wodorem. W efekcie powstaje czyste, stabilne paliwo, które ma właściwości podobne do diesla, ale jest bardziej ekologiczne przez to, że produkuje mniej CO2 oraz innych szkodliwych substancji. Ile to jest mniej? Około 90% mniej CO2 niż diesel. No i przy tym wszystkim nie ma zapachu, nie produkuje dymu i może być używane w niskich temperaturach. Ale ja dzisiaj jestem oczytana i mądra. Przejdźmy już do tej strony praktycznej. Czy trzeba robić jakieś specjalne przeróbki, żeby jeździć na HVO? Nie. Większość pojazdów Euro 6 może tankować HVO. Jeżeli na baku waszej ciężarówki jest taka naklejka, gdzie jest napisane XTL, to oznacza, że możecie tankować HVO. Zawsze możecie to jeszcze dodatkowo sprawdzić w książce serwisowej lub skonsultować się z producentem waszego pojazdu. Tak dla pewności, żebyście się czuli bezpiecznie. Jeżeli chodzi o ilość stacji, na których można zatankować HVO, to Eurowag ma ich w swojej sieci aż 340. Między innymi w Malackiej w Słowacji, Jichlawa Czerwony Krys w Czechach, Modletice w Czechach, Rozwadow Sventa Katarina w Czechach, Ústí nad Labem w Czechach i Ort im Innkreis w Austrii. No i teraz jakie realne korzyści może mieć firma transportowa z jeżdżenia na HVO? Ja, jak założyłam swoją własną firmę transportową, to na samym początku byłam w szoku, jak wiele klientów pyta się o to, czy firma robi coś dobrego dla środowiska, czy firma robi coś dobrego dla społeczeństwa. Generalnie nawet mała firma transportowa, która poważnie traktuje CSR, czyli odpowiedzialność społeczną, ma twardy argument w ręku na to, żeby negocjować stawki za transport. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o dużych klientów, duże firmy, o operatorów, którzy z kolei będą mogli się pochwalić, że oni korzystają z transportu bardziej przyjaznego środowisku i sami są odpowiedzialni społecznie. To oczywiście też trzeba umieć udowodnić, ale spokojnie, bo Eurowag dostarczy Wam certyfikat dotyczący zrównoważonej produkcji HVO. No i w Eurowagu też możecie udokumentować Wasz Environmental Performance, czyli wynik ekologiczny Waszej floty. To ta strona biznesowa, bo strona ludzka jest oczywista. Im mniej zanieczyszczenia środowiska, tym lepiej nam i przyszłym pokoleniom będzie się żyło na tej planecie. Co ciekawe, to HVO jest jeszcze bardzo ciężko znaleźć na stacjach innych sieci paliwowych, a w Eurowag już jest. Jest, bo Eurowag się rozwija i bardzo poważnie traktuje CSR, czyli odpowiedzialność społeczna. No i co myślicie o tym wszystkim? Jeżeli jeździcie dla dużych firm, to ja uważam, że naprawdę jest warto zapytać, na co możecie liczyć, jeżeli wasza flota zacznie jeździć na HVO, a w rezultacie bardzo mocno zredukuje emisję CO2. Zapytajcie. Nigdy nie wiecie, z czym do was wrócą. Zostawiam na dole linka w opisie. Zachęcam Was do odwiedzenia strony Eurowag, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat HVO. Świat idzie do przodu, trzeba nadążać, nie ma co zostawać w tyle. Zerknijcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.